Quintex, latex, I'm your wonder maid. Now give me some lemon, so I make some lemonade. Soda pop, baby, here I come. Straight to number one. Oh, dear diary, I made a boy. You made my dull heart light up with joy. Oh, dear diary, we fell apart. Welcome to the life of Electra Heart. Oh, sugar baby, lick a lips. Hit me with your sweet love, steal me with a kiss. Oh, sugar baby, lick a lips. Sugar baby, lick a lips. Hit me with your sweet love, steal me with a kiss. Oh, sugar baby, here I come. Straight to number one. To number one. Siema, z tej strony Daniel, witam na moim kanale. Nie no, żartuję. Dobra. Teraz już na poważnie. Siemanko, witam wszystkich. Wreszcie po długiej nieobecności udało mi się do tego przysiąść, ogarnąwszy przedtem rzeczy first, jak to w angielskim przysłowiu first things first, a później różne takie rzeczy tego typu. Więc dziś będziemy sobie omawiali mój plan treningowy, moje podejście ogólnie do treningu, które stosuję już grube lata. Można powiedzieć, że to już jest jakieś pewnie bliżej 8 lat, troszkę bardziej świadomie gdzieś zabrałem się za to i zacząłem sobie to troszkę układać w głowie przez ostatnie 3-4 lata, powiedzmy. Natomiast taka hybryda po prostu różnych podejść zawsze u mnie była jakby obecna już od pierwszych tam treningów, gdzie właśnie poznałem świat sztuk walki, tam MMA w klubie Maximus Sukowice. Bardzo pozdrawiam trenera i wszystkich chłopaków stamtąd. Ciśnijcie, róbcie hałas i jak najwięcej sukcesów. Generalnie tam to był mój pierwszy jakby taki kontakt z tymi sportami i jakby pokrywało się to z początkiem mojej kariery na siłowni i od razu jakby zacząłem troszkę takie kropki łączyć, co z czym, jak, na co oddziałuje, zwłaszcza właśnie pod kątem takiego przygotowania motorycznego, jak na przykład taka typowa siłownia potrafi pospinać człowieka, a jak mądra siłownia, mądre podejście do treningu siłowego potrafi się przełożyć później choćby na dobre wyniki na macie, zrywność, co jest jakby mega potrzebne w sportach walki, no i tego typu. Więc tak, po tym krótkim wstępie mam nadzieję, że intro się podobało. Będziemy sobie przechodzili teraz do planu. Mam go rozpisanego w Excelku z pewnymi komentarzami. Będziemy sobie przez to przechodzić, a w tle będziemy wrzucać jakieś urywki z moich treningów, czy coś w tym rodzaju i myślę, że tak ten materiał będzie wyglądał. Pozdro! Okay, so we are there. I think it's audible. Dobra, zaczynamy. Więc tak, zaczniemy od tej sekcji General Info i rozgrzewka. Później sobie przejdziemy do wersji, której obecnie używam, czyli Split. I później sobie króciutko omówimy wersję Full Body Workout. Więc tak, jakie są słowa klucze w moim treningu, który właśnie stosuję już od jakiegoś czasu? Są to przede wszystkim ruchy wielostawowe, też przez ćwiczenia olimpijskie, jak właśnie jakiś clean and jerk, power clean może niekoniecznie, ale jakieś właśnie takie zarzuty z martwego na barki, takie tego typu rzeczy, no i oczywiście siady, martwe ciągi i tego typu rzeczy. Operujemy na dużych ciężarach. Operujemy też dynamicznymi ruchami, czyli raczej staramy się tak ten ciężar i ilość powtórzeń dobierać, żeby nie było to męczone, a raczej dynamiczne. Do tego mamy
elementy kalisteniki, jakieś handstandy, jakieś back levery, front levery, front lever mi jakoś nie szczególnie wychodzi, ale back levery, handstandy, L-sity, no i oczywiście podciągania, dipy, you name it, nie? Jest tego trochę, nie jest to jakby główny element mojego treningu, ale na pewno od dawna to jest i jak jeszcze na przykład nie miałem sprzętu siłownianego w Polsce, to jakby bardzo dużo korzystałem z kalisteniki, na tym się opierał cały mój trening, miałem troszkę kilogramów w domu, a jakby co można z kilkoma kilogramami zrobić, no podciągania z obciążeniem, dipy z obciążeniem, tym można naprawdę dużo zrobić. Elementy ze sportu walki / cardio, interwały, sprinty, to de facto mogłyby być jedno entry, tu jakby jedna komórka, ale chodzi o to, że wplatam co najmniej 2 razy w tygodniu jakiś element interwału cardio w postaci, nie wiem, jakiegoś shadowboxingu na gumach, czy kopania na gumach, tego typu rzeczy. No i generalnie tyle, jeśli chodzi o takie generalne zasady. I teraz disclaimer oczywiście, nie jestem profesjonalnym trenerem, znaczy mógłbym być, ale wybrałem troszkę inną karierę i wszystkie te informacje zawarte w filmie to jest jakby moje przemyślenia prywatne, oparte na latach doświadczenia i trenowania, sprawdzania też tego na sobie z efektem różnych kontuzji czasem i oczywiście pewnie niezbyt nieidealnie optymalnym rozwoju, gdybym prawdopodobnie zasięgnął jakby opinii trenera, co zresztą teraz właśnie robię, tak żeby jeszcze dodatkowo sprawdzić, o co chodzi, gdzie ja jestem, gdzie mógłbym być, co mógłbym poprawić, no to byłbym pewnie dalej. I przede wszystkim nie rób tego od razu, tak jak ja tu piszę, zwłaszcza jeśli chodzi o duże ciężary. Najpierw naucz się techniki, zacznij ją robić konsekwentnie na 10-8 powtórzeniach, dobrze technicznie, konsekwentnie z treningu na trening, wtedy możesz zacząć dokładać ciężary. No i tak, ten disclaimer oczywiście dla ludzi i dla to, żebym nie został tutaj posądzony o jakieś kurwa różne takie. I nota o kalistenice. Jeśli chodzi o kalistenikę, to bardzo często włączam ją jako na przykład rozgrzewkę, kantowanie handstanda, ale też przed tym muszę się dobrze rozgrzać jako tako. I na początku, zwłaszcza jak ktoś jest troszkę bardziej ulany, nie jest naturalnie po prostu wyżyłowaną bestią, to trzeba niestety polegać na progresjach, czyli podpiąć sobie gumy, jakieś zrobić sobie na przykład pompki na kolanach, nawet takie rzeczy i konsekwentnie sobie dokładać tych powtórzeń na progresji, a może za 3 tygodnie, miesiąc już będziesz w stanie zrobić sobie takie powtórzenie normalnie i wtedy robisz sobie parę powtórzeń normalnie, a jak już nie dasz rady normalnie sobie zrobić powtórzenia, na przykład nie wiem, podciągnąć się już nie jesteś w stanie, no to sobie dopinasz gumę albo robisz sobie australijskie podciąganie, australijskie wiosłowanie, to jest takie, że jakby taka odwrotna pompka, wygoogluj sobie, nie? No i wtedy robisz tyle razy, ile dasz rady bez wsparcia, albo nawet jeszcze możesz sobie najpierw dać obciążenia, jak jesteś przechujem, później sobie robisz bez obciążenia, a później sobie robisz wsparciem jakiejś gumy albo czegoś takiego i to sobie idzie do przodu bardzo szybko wtedy i zanim się obejrzysz, będziesz mógł robić back levery, human flagi, stać na jednej ręce i no, oczywiście żartuję, trzeba mieć umiar w życiu we wszystkim. No i dobra, kończąc już ten blok, co ja robię na rozgrzewkę. Skakanka, dynamiczne ruchy rozciągające, wykopy w przód, tył na boki, katowanie stania na rękach, bardzo lubię to jako rozgrzewkę ostatnimi czasy, bo jakby nie spinam się tym, że mi to stanie na rękę wychodzi, ile mi wychodzi, jestem bardziej wypoczęty, wychodzi mi bardziej, mniej wypoczęty to wychodzi mi mniej, no ale za każdym razem jakby troszkę się rozgrzewam, aktywizuję tym mięśniem, no bo żeby stać na rękach, no to musi całe ciało tak naprawdę pracować i wtedy sobie rozgrzewam się w ten sposób, jednocześnie dokładając jakiś taki milimetr do kurwa lepszego stania na rękach. Dalej, na kark lubię rozgrzewać kark, takie flashbacki mam z treningów MMA, więc jakaś rozgrzewka zapaśnicza na kark. Do tego L-sity, pozycje statyczne z kalisteniki, też warto się troszkę wcześniej rozgrzać albo robić takie powolniejsze progresje. Zwisy luźne, aktywizację łopatek, krążenia ciałem na drążku, walka z cieniem, siady, przysiady z wyskokiem, wykroki, przeskoki z nogi na nogę, inne takie pliometryczne. I co? Rozciąganie nadgarstków, bo ćwiczę chwyt, żeby można było dobrze chwycić. I coś mi się tu kliknęło, kurwa. I ćwiczenia same w sobie, bez obciążenia pustą sztangą. To jest bardzo ważne, czyli nie porywamy się od razu na PR, personal record w pierwszym ćwiczeniu, tylko spokojnie sobie machamy sobie nawet samą sztangą, nie?
No i tak by to wyglądało, jeśli chodzi o o, przepraszam, jeszcze tutaj jednej części zapomniałem, czyli jak podchodzę do serii powtórzeń i o loadu, nie? Czyli objętości. 3 do 4 serii roboczych głównie mam, plus 2-3 rozgrzewkowe stopniujące, powtórzenia w okolicach 5 do 6, nastawienie na duże ciężary, tak jak już mówiłem, czyli 75-90% tego maksymalnego obciążenia, jakie jest w stanie wziąć na jedno powtórzenie. No i progressive overload, czyli staram się z treningu na trening czegoś tam dołożyć. Czy to będzie jedno powtórzenie więcej, czy o 1 kg więcej w danym ćwiczeniu. No i przez to, że jakby to jest w okolicach tych maksymalnych po prostu ciężarów, jakie jestem w stanie znieść, to powtórzenia bardzo często przyjmują postać zamiast 5-6 powtórzeń konsekwentnie przez wszystkie serie. Mamy na przykład przez pierwsze, przez pierwszą serię masz rozgrzewkową 10, później troszkę więcej 8, no i 6, no tu może trochę przesadzić, powiedziałbym bardziej, jak już robię naprawdę taką solidną rozgrzewkę, 3 serie rozgrzewkowe, no to 10, 8, 8 powiedziałbym, później ta pierwsza właściwa już na dużych ciężarach 5, no i później jak naprawdę dokładam tego ciężaru z rozpędem, no to jest tak, że bardzo często ostatnią serię na przykład robię jedno powtórzenie i czasem nawet nie jestem w stanie tego jednego powtórzenia zrobić, jak za bardzo robię ego lifting, nie? I wtedy na przykład zrzucam trochę ciężaru, no i robię tam do 5 powtórzeń, ile dam radę, ile fabryka dała, ile dany dzień mi pozwala, nie? No. Przechodzimy sobie teraz do właściwego treningu. O, jakie tu są kolory, różne śmiechy, fajne, kurcze, ale on to zrobił dobrze, nie? Dobra. I jak mówiłem, ja ćwiczę splitem, który nie jest prawdopodobnie optymalny, mógłby być trochę lepiej zrobiony, ale tak jakoś mi to wyszło, że łączę nogi z barkami w danym dniu i łączę plecy z klatką. Głównie dlatego, że plecy z klatką się dobrze łączy, bo to są przeciwstawne mięśnie, więc jak mam mało czasu, to mogę na przykład robić jedno ćwiczenie po drugim, czyli robię, nie wiem, podciąganie i od razu po podciąganiu przechodzę sobie na dipy i w ten sposób robię jakby 2 ćwiczenia w jednej serii. Więc jest to troszkę bardziej wymagające, ale mogę na przykład oszczędzić czas dzięki temu, nie? No i równie dobrze mogłaby być to wersja dzielona na ćwiczenia push-pull, ale jeszcze tego nie mam zaimplementowane. Kiedyś na pewno wymienię jakby ten mój plan treningowy, który teraz stosuję albo właśnie na push-pull, albo wcześniej jeszcze na FBW, bo czasem trzeba żonglować po prostu tymi planami, zwłaszcza jak już jesteś troszeczkę starym wyjadaczem, to jak będziesz jechać na jednym patencie cały czas, to staniesz w miejscu niestety. Chyba że coś tam przybijesz. No, ale ja jeszcze nie przybijam. Dobra, i teraz przechodzimy do przykładowego właśnie rozpiski. Mam tu rozpisane 12 dni, ale tak naprawdę już po 5 dniach jesteśmy w stanie wychwycić kadencję, czy jakby wzorzec, jaki tu jest przedstawiony. I tak, przechodzimy sobie przez pierwszy dzień i jak tu mam rozpisane. Wiadomo, dzień, następnie co to jest za trening, no to raczej nie mamy zbyt wielu możliwości. Co biorę za priorytet, nie? Czyli gdzie będę najbardziej starał się wrzucić obciążenia, może zrobić jakieś maksy sobie, sprawdzić, czy jestem w stanie podnieść na jedno powtórzenie więcej niż, nie wiem, tydzień, 2, 4 temu. Tylko że jakby raczej trzeba to zamykać na jednym ćwiczeniu, bo jeżeli nie masz jakiegoś ultra dobrego dnia albo nie jesteś mega dobrze wypoczęty, najedzony, to przeważnie na jednym ćwiczeniu, jak pobijesz swój rekord, no to już powinieneś być zadowolony, a bardzo często na przykład nawet w tym jednym ci nie wyjdzie, a czasem są takie magiczne dni, że na przykład pobijesz w 2 ćwiczeniach, ale to jest bardzo rzadkie, więc ja raczej staram się wybrać jedno takie ćwiczenie naprawdę, w którym się jakby próbuję sprawdzić danego dnia, a resztę robię jakby też mocno, ale nie do zajechania się. No i tak, i na przykład w pierwszy dzień co? Jak można zauważyć, mam 4 ćwiczenia, które są główne w dniu. Mam też jakieś ćwiczenia akcesoryjne lub mogę ich na przykład w ogóle nie robić, jak nie mam czasu i ewentualnie jakieś coś ekstra, nie? I tak w pierwszy dzień zaczynam od ciężkich przysiadów. Przepraszam, jest to priorytet. I dzisiaj priorytetem będzie back squat, nie? Czyli przysiad z sztangą z tyłu. No i tu staram się dojść do tego jednego powtórzenia, które idealnie albo będzie moim
rekordem, albo podniesie go o 2 kg, o 5 kg. No i tak jak mówię, z serii nie będę umawiał ile było, bo to już było w pierwszej jakby sekcji, więc będziemy sobie przechodzili tylko przez ćwiczenia i ogarniali, co tu się dzieje, nie? Czyli zrobiłem sobie te przysiady, najlepiej jak udało mi się troszkę rekord pobić. Później robię sobie wykroki. I jak widzimy, jest to kolorystycznie podzielone, czyli tu akurat w bloku nogi, barki czerwony kolor symbolizuje nogi, żółty symbolizuje barki. Więc robię sobie po przysiadzie robię sobie wykroki. Następnie przechodzę na barki, no i robię sobie na przykład shoulder press na ławce 90 stopni, czyli wyciskanie do góry, nie? I później dobijam z nosami bokiem. No i jako, że tu gdzieś te barki były zaangażowane, to fajnie bardzo szruksy, czyli tu kaptury można sobie dobić, robiąc 3 serie na przykład właśnie jakichś wznosów z handlami albo ze sztangą. I na tym mogę skończyć trening, a jak mam jeszcze troszkę więcej czasu, to robię sobie rozciąganie. Tak wydaje się, że to jest mało ćwiczeń, że to są tylko 4 ćwiczenia, ale policzyłem sobie, gdzie na każde muszę minimum zrobić 5 serii z rozgrzewkowymi. Mamy 20 serii. To jest trochę. Jeszcze doliczę rozgrzewkę. Więc bardzo często ten trening schodzi mi nawet 1,5 godziny. No ale tak sobie ustawiłem życie, że mam na to czas, robię sobie tak i bardzo sobie to chwalę. Natomiast w wersji FBW będzie taka troszkę wersja bardziej dla Daniela, który wcześniej nie miał czasu i właśnie lata temu, jak tego czasu miałem mniej, to bardziej korzystam z tej drugiej wersji. Ale dobra, kończąc, szruksy, ewentualnie wrzucam sobie jakiś stretching na wychillowanie. I tak kończymy dzień pierwszy. I zauważmy, dzień drugi to nie jest przerwa. Tu korzystam z tego, że mój plan jakby jest naprzemienny, więc skatowałem nogi, barki, ale plecy, klatka są nieruszone praktycznie po poprzednim dniu. Wiadomo, zawsze gdzieś tu coś jest to zaaktywowane z tych mięśni, bo to są ćwiczenia, wszystkie, które tu są, to są ćwiczenia wielostawowe i w mniejszym, większym stopniu one angażują całe ciało i to jest plus dla mnie, bo takie ćwiczenia robią wyrzut hormonów, jest dość duży wyrzut hormonów, testosteronu i tak dalej. I dzięki temu rośniemy sobie w siłę, robimy się bardziej wyżyłowani i tracimy tłuszcz. Tam różne takie rzeczy damsko-męskie też dobrze funkcjonują w związku z tym. No i co? I przez to, że ćwiczyliśmy inne troszkę partie, na następny dzień mogę iść znowu na trening i znowu uderzyć sobie inne mięśnie. W tym przypadku właśnie będzie plecy, klatka. No i jaki tu mamy priorytet? Będziemy uderzali, zakładając, że bardzo dojebaliśmy dzień wcześniej squaty, to na przykład kolejny dzień może być troszkę luźniejszy i sobie zrobimy jakieś podciągania i dipy, pompki na poręczach z obciążeniem, nie? Więc zaczynamy sobie od deadliftu. Zawsze te deadlifty, squaty lubię dać na początek, bo to są ćwiczenia aktywizujące całe ciało. Jak zrobimy to dobrze rozgrzewkowo, to po tym możemy już się porywać na wszystko, nie? Jak się nie dojebiemy za bardzo. No ale tak jak mówię, nie jest to tu pogrubione, jest to po prostu ćwiczenie, do którego przykładam uwagę, ale nie zajeżdżam się na nim. No i 2 ćwiczenia, które są tu jakby kluczem w tym treningu, czyli podciąganie i dipy z obciążeniem. No i mogę tu na przykład oszczędzić trochę czasu, robiąc w jednej serii obydwa ćwiczenia. Czyli robię przykładowo pierwsza seria bez obciążenia, robię 10 podciągnięć, 5 podciągnięć, czy ile tam dasz radę. I później od razu idę na pompki na poręczach. Dlatego, że plecy mogą być zajechane, ale jakby przy dipach plecy już kratą, więc możesz jedno po drugim zrobić, jak masz kondycję i przez to oszczędzasz trochę czasu. A możesz też tego w ogóle tak nie łączyć i dokładać sobie bardziej ciężary i się bardziej na tym skupić. No ale w każdym razie 3 do 4 serie, jedno, drugie, zielone to są oczywiście ćwiczenia na plecy, niebieskie klata. No i po tych 2 ćwiczeniach coś jeszcze na klatkę dobić, żeby był ten balans, 2 ćwiczenia na partię, 2 duże ćwiczenia. To robimy sobie na przykład bench press na
wznosie górnym lekkim, nie? Jakiś tam ten najmniejszy możliwy wznos górny, żeby sobie troszkę uderzyć tutaj klatkę u góry. No i co? Mogę sobie dalej, mam powiedzmy czas, zrobię ten trening szybko, to jako akcesorie na przykład zrobię sobie farmer's walk, czyli że po prostu spacer z jakimś obciążeniem w łapach i ogólnie trening chwytu. W moim przypadku, gdzie ja staram się poprawić te różne kalisteniczne figury, chwyt jest bardzo ważny, a zresztą u mężczyzny chwyt jest jedną z, nie tylko u mężczyzny, jest gdzieś czytałem, że przekłada się nawet na długość życia. Dość to ciekawe badanie było, nie mam tego, nie będzie mi się chciało tego szukać, ale masz dwie ręce, to se wygoogluj i se poszukaj. A tak nawet na chłopski rozum jakby pewny chwyt może cię uratować przed, nie wiem, kurwa, jak ci coś spadnie ma spadnąć na głowę, jak to chwycisz mocno, to się uratujesz. I też jak się witasz z kimś i nie podajesz śledzia, tylko pewno chwyć rękę, to od razu budzisz troszkę większy szacunek, więc ja jestem kupiony. No i tu jako ekstra blok robię sobie rundy walki z cieniem z gumami oporowymi, żeby troszkę bardziej jeszcze dojebać się, bo czemu nie? No i 10-20 minut takich interwałów jest czymś naprawdę odświeżającym ciało i umysł. Polecam szczególnie właśnie interwałowe podejścia do takich rzeczy, bo w 10 minut się możesz tak dojebać, że później jakby jak dojdziesz do siebie, to jesteś maszyną, a z rana się budzisz jak zwierz. Tak. No i dobra. I teraz ważna rzecz. Po takim dwudniowym bloku trzeba sobie zrobić przerwę. Trzeba sobie zrobić przerwę, ale nie zawsze. Ja czasem właśnie przez to, że robiłem dzień wcześniej nogi, barki, dowaliłem je, później robię plecy, klatkę, to te nogi i barki troszkę odpoczną przez ten dzień, bo aż tak ich nie atakuje w ten drugi dzień, więc ja czasem dochodzę do takich ekstremów, że zamiast zrobić ten rest tutaj, ja sobie biorę i sobie robię pod rząd na przykład 2 takie bloki i sobie idę na przykład w jeden dzień nogi, barki, później robię plecy, klatkę, nogi, barki odpoczywają, no to przez ten dzień odpoczęły te nogi, barki, to na dzień trzeci znowu robię nogi, barki i później znowu plecy odpoczywają w czasie nóg, barków i wtedy sobie znowu robię plecy i klatkę. Jest to już troszkę, podejrzewam, że nieoptymalne, ale ja lubię czasem tak, jak czuję się niewyżyty, to tak robię. No i co? Robimy ten dzień przerwy, odpoczywamy, śpimy dobrze i jemy dużo, białeczka dużo jemy, chodzimy na przykład, oddychamy ze świeżym powietrzem i później w kolejny dzień jestem w stanie znowu zacząć ten blok. No i żongluję ćwiczeniami. Jak widać, tu znowu mam blok na nogi, barki, ale tym razem priorytetem nie będą siady, tylko tym razem priorytetem będą barki, czyli heavy shoulder press, czyli mocno będę jakby wyciskał nad głowę jakieś ciężary. Nie? I może być to na przykład wyciskanie żołnierskie, gdzie znowu dowalę do granic możliwości, najlepiej sprawdzę się, ile jestem w stanie wywalić nad głowę. No i po tym ćwiczeniu na barki głównym mogę sobie albo znowu robić dalej barki, albo sobie przejść do nóg, nie? Ale ja wolałbym raczej te nogi jak najbardziej na początek dać, więc troszkę daję odpocząć tym barkom, robię sobie front squat, przysiad ze sztangą tu z przodu. Robię serię zgodnie z rozpiską, tu nic się większego nie zmienia. Później robię sobie hip thrust, żeby zaatakować trochę nogi z tyłu, dwójki, jakby hamstringi, czyli to co jest na tylnej części uda, to są bardzo ważne mięśnie. No i co? No i oczywiście też biodro, silne biodro jest, jakby ruch z biodra jest taki różny, jest uniwersalny w różnych sytuacjach, ale przede wszystkim, już pomijając różne takie jakieś dwuznaczne rzeczy, to
jak będziesz stary i się wywalisz, to najczęściej jest, jakby przyczyną kalectwa na starość jest uraz biodra właśnie, noga w biodrze, dokładnie tak. Więc warto jest dbać o te biodra, warto je poddawać dużym obciążeniom, żeby one, jak ten metal w kuźni, były hartowane i wtedy masz mniejszą szansę, że na starości szlak trafi. Dalej, barki. Czym barki? Drugim ćwiczeniem na barki będą takie półksiężyce z obciążeniem. Są ruchy po okręgu. Kurwa, nie mam tu miejsca. Ruchy po okręgu z handlami lub talerzami. Ten chwyt, ja tu gdzieś rzucę filmik, bo to jest taki śmieszny chwyt dwoma palcami, że tak powiem. I w każdym razie trzymasz ten ciężar w taki sposób, no i machasz nim po okręgu. Jest to mega dobre ćwiczenie na bary. Bardzo dobre ćwiczenie, a co do czego mi się to przydaje? Do Iron Crossa na przykład. Iron Crossa sobie katuję, bo to jest fajne ćwiczenie, a jakoś mam tak naturalny talent do tego, że praktycznie nie musiałem ćwiczyć, już jako tako mi to wychodziło, więc staram się to wymasterować, żeby kiedyś jakby objawić ci się jako krzyż, kurwa, lewitujący w stodole i żebyś ataku serca dostał, bo nie wiesz, czy opętało Daniela, czy coś się dzieje. Wiesz, że coś się dzieje wtedy, nie? Jak widzisz Daniela lewitującego jako krzyż. No i tak, znowu jako akcesoria sobie coś tam pokatuję, właśnie kalisteniki, w tym przypadku Iron Cross się bardzo dobrze łączy z treningiem barków. No i co mamy? I shadow kicking, nie? Czyli kopanie na gumach, żeby se troszkę porozciągać te nogi, żeby nie być też pospinaną kurwą, która nie kopnie wyżej niż na nogę, tylko móc kopnąć chociaż na wątrobę kogoś, nie? Oczywiście nie kopiemy ludzi, ale no. Dobra, dalej. No i ja nie wiem, czy ja tu będę tak omawiał, kurwa, całe. Widzisz o co tu chodzi. Dojdźmy sobie do końca tego dnia. Przejdziemy sobie taką przez resztę mniej więcej, przejdziemy sobie do FPW, ja będę kończył, nie będę pierdolił, kurwa, tak długo, nie? No i tak, po tych nogach, barkach, z priorytetem barków, przechodzimy sobie na niespodzianka, plecy i klatkę. I tym razem na przykład będziemy sobie ciężko ciągnąć, ciężki deadlift sobie będziemy ciągnąć. No i jak można tu zauważyć, to była taka kadencja, że w pierwszym bloku, tym dwudniowym, bardziej uderzyłem na przysiad tylny, a w tym drugim bardziej uderzymy na deadlift, bo mimo wszystko przysiad i deadlift to są takie najważniejsze ćwiczenia, bym powiedział, w całej siłowni i to trzeba robić. Trzeba sobie, wiesz, jak zrobisz już tą technikę, nauczysz się tego, to warto sobie dokładać tej objętości, bo no, zwłaszcza dla faceta jakby to jest, te ćwiczenia dają największy wyrzut testosteronu, zwłaszcza jak robisz je pod dużym ciężarem i no poczytaj sobie, co ci daje testosteron, jak nie wiesz, a jak wiesz, no to cię nie muszę przekonywać chyba, nie? No. I oczywiście dla kobiet też to ma bardzo duże benefity, bo dupa jest później wielka, nie? Od deadliftów i squatów, nie? No i oczywiście jeszcze hip thrustów, to są troszkę jeszcze inne tam zależności, ale ogólnie spokojnie myślę, że tym jakby planem kobiety też mogą ćwiczyć, z tym, że wiadomo, że troszkę większy nacisk będziecie kłaść na te jakby ćwiczenia na dół, chociaż niekoniecznie też, bo żeby klepsydrę mieć, to musicie mieć bary dobre, plecy dobre, fałkę, tu musi być wcięcie w talii, to cardio musi być interwał, no i wiadomo dupa, no to dupy nie będzie bez siadów, dupy nie będzie bez martwych ciągów, dupy nie będzie bez hip thrustów pod dużymi ciężarami. Natury nie oszukasz, kurwa. No i co? No i dobra, i robimy sobie ten ciężki deadlift w wariancie, jaki ci się podoba. Możesz wymieniać te warianty, ale słyszałem, że dobrze jest się uczepić jednego wariantu na przykład na 2-3 miesiące i później dopiero zmienić. Ja sobie różnie mieszam, ale najbardziej chyba robię klasyczny.
Później wiosłujemy sztangielką, żeby tu było jakby fałka dobra, żeby te plecy demona były. Później sobie wyciskamy na ławie dla odmiany, nie jakieś tam pompki na poręczach, tylko wyciskamy jak prawdziwy facet na siłowni, wyciskamy na ławie, ewentualnie wyciskamy sztangielki. Nawet bym powiedział, że sztangielki są lepsze do wyciskania na ławie. Ja nie lubię w ogóle wyciskania na ławie, bo ja jestem taki hipster. No i wyciskanie na ławie, no i później pompki na przykład. Pompki są zawsze dobre. Ja lubię pompki na paraletkach, bo troszkę mniej ci obciążają tutaj wrist, nadgarstek, jak robisz nie w takiej pozycji, to w takiej, czyli chwytając tu za jakąś paraletkę czy coś, ale też na przykład pompki na kołach gimnastycznych są życiem moim, zwłaszcza te takie, gdzie kończysz z rękami za plecami, nie? Pelikan push-ups jest wspaniałe to jest ćwiczenie, no. No i tu na przykład mogę sobie, i jakby ja nie robię takich ćwiczeń jak, nie wiem, pompowanie bicepsa, kurwa, najlepiej jeszcze na modlitewniku. Nie robię tego, szkoda mi na to czasu, ale od czasu do czasu zrobię sobie taki blok na łapy, gdzie robię takie standardowe jakieś wyciskanie na biceps młotkowe. Później, nie wiem, zrobię sobie jakieś skull crushers na triceps. No i czasem sobie takie coś rzucę, ale tak to stricte łapy nie robię jako stałego elementu planu. Bardziej rzucam to akcesoryjnie od czasu do czasu. Jakieś progresje sobie zrobię pod kalistenikę, jakiś plansz. No i stretching, żeby nie jebać na przykład interwałów 2 dni pod rząd, bo to jest już głupota. W jeden dzień sobie na przykład zrobię interwał, a w drugi jako takie ekstra sobie właśnie rozciąganie zrobię, nie? I to wtedy wszystko się bardzo fajnie łączy, nie? Bo jakby uderzasz różne partie mięśni, te przeciwstawne troszkę odpoczywają. Do tego dorzucasz interwał, więc dotleniasz te mięśnie, one lepiej gdzieś troszkę optymalnie rosną, nie robią się takie pospinane, nie robisz się napompowany, pospinany, tylko robisz się silny, po prostu silny, taki, że nie wiem, możesz ważyć 68 kg, 70, a nie wiem, wypierdolić 150 kg deadlift albo nie wiem, nad głowę wyrzucić 80-90 kg, nie? Czy nawet więcej, jak tacy olimpijczycy, no to na przykład 60-parokilogramowe dziewczyny potrafią wyrzucić 130 kg nad głowę, nie? No i one nie są aż takie bardzo spompowane, chociaż no wiadomo, przy takich to już w każdym razie. Siła, a nie, że koniecznie musisz być wielkim grubasem spompowanym z siłowni. Jakby to są to, czym ja się kieruję, ale być może, że nie być może, to na pewno masa czasu mi jest potrzebna, ale na pewno nie taka, żeby się ulewać. W moim przypadku ja na przykład nie lubię być ulanym z siłowni, jak na przykład dużo przymasuję, ulewam mnie, robię się ciężki, nie czuję się komfortowo z takim czymś. No i znowu minął 2-dniowy blok, robię dzień przerwy, no i zaczynam od nowa i znowu zaczynamy. Ok, heavy squat, jeszcze raz od kolejny. Później jakieś wyskoki, przeskoki z handlami, z obciążeniem, żeby dołożyć coś dynamizmu do tych ćwiczeń, nie? Później znowu military shoulder press, jakieś troszkę z mniejszym obciążeniem, znaczy może już nie, żeby się tak dojebać, bo jebaliśmy mocny skład. Następnie pike push-ups, czyli pompki, ale z dupą wypiętą do przodu, gdzieś to tam wrzucę, to nie muszę mówić, że wrzucę, bo ja tu będę wrzucał cały czas. No i tak oto jeszcze dobijamy znowu szlupsami. Coś mogę zrobić na kark, od czasu do czasu lubię zrobić kark, bo kark jest jednym też z ważniejszych mięśni. Jak na przykład dostajesz w mordę, to kark przyjmuje większość jakby obrażeń i jeżeli jest mocny, to jest szansa, że nie zostaniesz nokautowany, nie? No a druga sprawa, nikt nie lubi typów, co kurwa, szyję taką. Są nawet badania, że pokazywano kobietom zdjęcie typa ze zwężoną sztucznie szyją, jakiegoś tam aktora i normalną, taką jaką ma, jakby, bo pewnie też to ćwiczy. No i jak można się domyślić, ta powężona wersja no nie zebrała zbyt dobrych not, więc ja kark robię, bo kark, zwłaszcza w mieszanych sportach walki, na macie, to jest kark, głowa to jest ta dodatkowa kończyna. Masz silny kark, zawsze kogoś przepchasz, mordę mu przepchasz i na przykład, nie wiem, wsadzisz jakąś dźwignię i rzucisz nim jak workiem ziemniaków, nie? No, stretching. Tak, bo znowu robimy jakieś takie przemieszanie, że nie katujemy się cały czas, tylko znowu stretching, rozciąganie jest bardzo ważne na koniec treningu. Nie rozciągaj się przed treningiem, zwłaszcza statycznie, dynamicznie może, statycznie nie, zrobisz krzywdę. Jak nie wierzysz, to sobie wygoogluj jeszcze raz.
No i co? I rozpoczynam plecy klatkę i tu jak jest napisane, sprawdzę sobie jako priorytet One Rep Max na podciąganie i dipa. Najlepiej jedno z dwóch, nie oba naraz, bo może być tak, że na przykład zawiedziesz na obydwu polach i wtedy jest smutno. A jak priorytetyzujesz jedno ćwiczenie, to jest szansa, że ci się uda. No i też bardzo ważne, jak się testujesz na One Rep Max, to nie wrzucaj nie wiadomo jakich ciężkich serii przed tym. Musisz sobie nabudować jakby podejście pod to, nie wiem, powiedzmy 50 kg na pompkę na poręczach. No i musisz najpierw 10 kg, musisz później 20, 30, 35, 40, 45. Najlepiej jest tak właśnie co 5 kg nawet. No ale nie robisz dużo powtórzeń tym, bo jak zrobisz 40, a mam 35 kg, napierdalam i okaże się, że ok, zrobiłeś tym 35 kg 10 powtórzeń, ale wtedy już na przykład na 45 już ledwie jesteś w stanie zrobić to jedno powtórzenie i okazuje się, że 50 kg, które tam robiłeś kiedyś z palcem w nosie, to tym razem nie zrobisz, no bo się zajechałeś przed. No i tak to wygląda. Następnie mam jakiś deadlift na sportowo, czyli że lekki jakiś deadlift, nie dojebuje się, żeby mieć siłę na podciąganie z obciążeniem, dipy z obciążeniem. Później, żeby dobić tą klatkę, robię sobie jakieś pompki na poręczach, pompki standardowe na paraletkach albo na ringach. No i jako akcesoria mogę sobie zrobić trochę baglevera, jakiegoś rzecz z kalistyki, bla bla, nie? No i dobijam, bo miałem 2 dni przerwy od interwałów, robię sobie shadowboxing na gumach oporowych, albo na przykład boksowanie z ciężarkami kilogramowymi, albo w ogóle bez żadnych utrudnień, ale tak dynamicznie, że aż iskry lecą. No i patrz, i tu było tak, że miałem ile? 8 dni. 8 dni, w których miałem tylko 2 dni przerwy, 6 jednostek treningowych. To jest dużo. I to jest jeszcze właśnie przy tym założeniu, że nie robiłem tego szaleństwa 4 dni pod rząd, tylko robiłem sobie przerwy, ale zobacz, ile tu jednostek treningowych było zrobione. No i po takim ponad tygodniu trenowania z 2 dniami przerwy, warto sobie jednak zrobić 2 dni przerwy, nie? Jakby dla mnie ten plan jest dobry, dlatego że mogę trenować często, nie zajadę się szybko. No i jakby przez to, że ja tu mam dość dużo czasu, to mam czas właśnie na takie eksperymentowanie sobie, bawienie się i dlatego dla mnie to się sprawdza, nie? Ale czasem te 2-3 dni nawet przerwy muszę sobie zrobić, żeby po prostu nie sabotować swojego progresu. No i co? No i tu jest jakiś taki jeszcze kolejny przykładowy dzień, gdzie na przykład takie coś właśnie robiłem. I tu mam na przykład Olympic Lifts jako priorytet w dniu na nogi barki, czyli clean and jerk, czyli jakby takie zarzucenie sobie na klatę, wyrzucenie na górę z podejściem na One Rep Max, ile mi się uda. No ja walczę cały czas z celem, który sobie postawiłem jakiś czas temu, czyli żeby tak nad głowę wyrzucić 100 kg. Wciąż jestem od tego bardzo daleko, walczę na razie z podejściem na 90 kg, 85 stosunkowo łatwo wchodzi, 90 się zatrzymuje, ale podejrzewam, że jest tu kwestia braku w technice. No ale w każdym razie robię sobie to, na ile tam dam radę. Później robię sobie back squat, nie do upadku, czyli sportowo, hip teraz też sportowo, jakieś wznosy bokiem, później sobie cut iron cross, handstandy, shadow kicking, kopanie, no to całą resztę już znacie, więc myślę, że nie ma się co tu rozwodzić. I teraz szybko omówimy sobie jeszcze wersję na full body workout, co tu jest, nie? Czym się różni wersja na full body workout? Zasady są te same, czyli używamy ruchów wielostawowych, żeby nie marnować czasu na jakieś machanie hantelką na biceps, rozbujany jak nie powiem, tylko używamy tych ćwiczeń, które mają największy wpływ na jakby wyrzut hormonalny i jakby dają nam największe benefity przy może nie małym wysiłku, bo to są ćwiczenia, które trudne, one wysysają energię życiową, ale dają też efekty, zwłaszcza efekty, jeśli chodzi o wzrost siły. Więc tu jest ta sama zasada, czyli mam 4 ćwiczenia, tylko tym razem ja uderzam w full body workout, nie? Ja uderzam wszystkie najważniejsze jakby partie, ale że mam 4 tylko ćwiczenia, więc uderzam te 4, jak się mówi, najważniejsze partie, największe partie, czyli nogi, plecy, klatkę, barki, nie? I dobrze dobierając ćwiczenia, zrobisz też łapy przy tym, zrobisz też brzuch przy tym i oszczędzisz trochę czasu, nie? Bo 4 ćwiczenia to nie jest 8 ćwiczeń, jak niektóre na przykład plany robią, a wzrost siły ci dają. A jak masz na przykład jakieś braki, nie wiem, masz słabe przedramiona, masz słaby chwyt, no to dokładasz sobie te ćwiczenia, które u ciebie są ty masz braki, nie? I w ten sposób optymalizujesz jakby swój czas na siłowni, a jakby
co jest najcenniejszym zasobem, nie pieniądze, czas jest najcenniejszym zasobem naszym, bo kiedyś nam się skończy, nie? No. Daniel Coelho. Tak. No i tak, przykładowo pierwszy dzień. Znowu, biorę sobie priorytet, zawsze staram się wziąć priorytet na dany trening, żeby jakby postawić jakieś wyzwanie, a nie możesz sobie postawić wyzwania w każdym jednym ćwiczeniu. Taka jest moja opinia. Ale w każdym jednym powinieneś coś tam troszkę dołożyć, żeby było troszkę trudniej niż ostatnio, ale nie starasz się we wszystkim pobić rekordu jednego dnia. No i tak, trening full body workout i priorytet heavy squat, dobra, robimy siady, później wiosłujemy sztangielką, inaczej, to są tak, nogi robię przysiady, robię ciężko, później plecy, wiosłowanie sztangielką, tak, następnie na klatę robię sobie dipy, pompki na poręczach i później na barki robię sobie shoulder press na ławce 90 stopni albo military press, co tam uważasz, nie? I w ten oto sposób mam zaatakowane wszystkie najważniejsze partie, a jako dodatkowe co mogę coś rzucić, mogę sobie rzucić szuksy, żeby mieć kaptury większe, nie? Mogę sobie wrzucić coś na łapy, nie wiem, mogę sobie wrzucić coś na brzuch, nie? Co tam uznam. No i warto wrzucić cardio jakieś, nie? Albo nie musisz rzucać, możesz raz w tygodniu wrzucić cardio interwał, też będzie ok, nie? Ale wrzuć czasem. No i i dlaczego ja nie robię FBW? Dlatego, że po takim treningu, jeżeli faktycznie każde to ćwiczenie robisz 5 serii w sumie, łącznie z tymi rozgrzewkowymi, to na następny dzień się czujesz nie najlepiej, nie? Masz zakwasy, zwłaszcza na początku, jak nie jesteś jeszcze w treningu. Po czymś takim nie jesteś za bardzo w stanie na drugi dzień zrobić znowu treningu, nie? Więc odpoczywasz. No a po tym odpoczynku znowu możesz zacząć ten trening, nie? W podobnej kadencji. Znowu, na przykład tym razem będziemy bardziej próbowali plecy uderzyć. Robimy deadlift ciężki, nie? No to plecy uderzone, powiedzmy. Później robimy sobie wykroki, żeby sobie troszkę nogi uderzyć, bo niby martwy ciąg jest też na nogi, ale ja to bardziej uznaję jako ćwiczenie na plecy. Wykroki na nogi, na klatę, wyciskanie na ławie, jakieś wznosy bokiem na barki. No i mogę sobie zrobić nasze bicepsy, tricepsy, żeby sobie troszkę spompować się, zrobić zdjęcie w lustrze. No i co? No i mogę sobie dorzucić brzuch i znowu albo jakiś cardio, albo jakiś stretching, albo jakiś, nie wiem, walkę z cieniem, albo poskakaj na skakance. Coś takiego i znowu dzień przerwy. No i później dzień piąty, piąteczek, piątunio powiedzmy. No i nie wiem, czy ja tu już wziąłem te Olympic Lifts, ale no ja tak robiłem, nie? Że Olympic Lifts, czyli jakieś takie złożone ćwiczenia clean and jerk, czyli to jakby zerwanie z ziemi, rzucenie na barki, dorzucenie nad głowę. Jakby ja lubię te ćwiczenia, bo to jest tak jakbyś robił martwy ciąg, tylko że jeszcze bardziej, no bo jeszcze bardziej jest to złożony ruch, jeszcze bardziej ci może wyrzucić te hormony wszystkie i nie ma nic bardziej jakby na siłowni przyciągającego wzroku, jak nie wiem, jak bierzesz i wykurwiasz nad głowę 80 kg, nie? No jest to dość fajne, no ale ja w sumie nie zacząłem się tym interesować, dlatego że jakby jest to widowiskowe i kurwa jestem atencjuszem i szukam sobie i jesteś kurwa silny, ale ty jesteś przechuj. Nie, tylko te ćwiczenia mają bardzo dobre przełożenie na matę, na sporty walki. I stąd się u mnie jakby zainteresowanie właśnie tymi złożonymi ćwiczeniami wzięło, że w pewnym momencie zacząłem właśnie je stosować i przełożyło się to i przekłada się do dziś, nawet jak nieraz wróciłem właśnie do klubu na matę, zwłaszcza, że niby jest mały, niepozornie, a chłopakami nieraz 90-kilogramowymi, no udało mi się fajnie rzucać, nie? Jako taki kurwa kogucik 70 kg, nie? Więc to jest fajne to jest. No i jakby no one dają dynamizm straszny, nie? Czyli że możesz nie mieć dużej masy mięśniowej, ale że jesteś dynamiczny, jesteś w stanie zerwać, po prostu wszystko szybko zrobić, to jesteś w stanie wytworzyć dużą moc, siłę, nie? I to jest naprawdę bardzo dobrze się to przekłada na różne sporty walki. No i ja lubię takie ćwiczenia, bo lubię trudne ćwiczenia, lubię ogólnie trudne rzeczy. No i polecam się tym zainteresować, posprawdzać. Ale już kończąc ten wątek, nie? Kończąc już ten wątek, tu sobie na przykład priorytetyzujemy ten clean and jerk, który de facto jest bardziej z mocno ćwiczeniem na barki, więc uznałem, że to jest taki dzień priorytet barków. Później robię sobie przysiad z sztangą z tyłu, później sobie wiosłujemy sztangą na plecy, no i później sobie robię coś na klatę, no i coś sobie na przykład dokładam na barki, czy tam szruksy, kapturę sobie zrobię, no i stretching, żeby odpocząć przed weekendem, nie? I jaki to jest jakby wzorzec? Wzorzec jest taki, że robimy sobie trening co drugi dzień, mamy czas na regenerację, więc ten plan jest bardzo dobry dla osób początkujących, bo osoba początkująca przede wszystkim powinna ćwiczyć full body workout, żeby całe to ciało angażować na raz, wtedy ten wyrzut hormonalny jest dość duży i być może, że ja niedługo się też znowu przerzucę na taki typ treningu, jak stwierdzę, że jakby ta wersja dzielona już mi daje mało efektów, no bo ja w sumie na full body workout no to zbudowałem dość dobre wyniki, całe życie ćwiczyłem, ostatnio gdzieś mi tak troszkę odwaliło, żeby właśnie troszkę sobie to rozdzielić. Też nie idzie progres, ale no,
Być może, że się znowu kiedyś przeproszę z tym FBW. No, ale FBW ma to do siebie, że ciężko jest robić dzień po dniu trening, więc no, tak to wygląda. No i tu mam jeszcze na przykład dzień, bierzemy sobie 2 dni przerwy po takim bloku 3 dni przeplatanych przerwami, no i mogę sobie na przykład jeszcze zrobić taki trening. To jest, jak taki przykład podałem, że jak co jest moim priorytetem? Moim priorytetem jest szybki trening, czyli chcę zrobić jak najszybciej jednostkę treningową, więc korzystam tu z tej przeciwstawności klaty z plecami, więc wiadomo, robię sobie deadlift na sportowo, front squat na sportowo, niedużymi ciężarami, ile tam dam rady, no i później robię podciąganie i dipy na przemienne, w jednej serii, jedno po drugim. Robię takich 5 serii i mam trening de facto zrobiony, mógłbym coś zamiast na brzuch dać tu coś na barki. I byłby super trening, który jest w stanie zamknąć w ciągu 40 minut. Nie? No i tak by to wyglądało, nie? Tak by to wyglądało, to jest troszkę długie mi to omówienie wyszło, ale jak ktoś jest zainteresowany, ktoś posłucha, może ktoś coś z tego niesie, a jak nie, to dla mnie samego to było takie dobre ustrukturyzowanie sobie wszystkich tych myśli, które w głowie miałem no i tyle. I na pewno też sam jakieś wnioski z tego wyciągłem, jak sobie właśnie to przełożyłem na papier. A co? Zrobimy małe cięcie. A teraz już po cięciu, kończąc cały wątek, jakby zamykając ten odcinek. Dzięki za uwagę, jeżeli przesłałeś do tego do końca, szacun, bo troszkę mi się to rozwlekło wszystko w czasie, ale tak jak mówię, mam nadzieję, że komuś się to może przydać. Dla mnie to na pewno jest jakaś forma ustrukturyzowania sobie troszkę wiedzy i mam nadzieję, że ktoś z tego wyciągnie jakieś wartości. Jeżeli chodzi o ten Excel, który tutaj pokazywałem, to jak chcesz go dostać, to napisz do mnie albo na Instagramie, albo gdzieś w jakiejś prywatnej wiadomości, wtedy Ci go prześlę. Wolę tego nie wrzucać gdzieś w internet, bo tak jak mówię, nie jestem profesjonalnym trenerem. Jak chcesz sobie to gdzieś przetestować, zobaczyć na własną rękę, to chętnie Ci to prześlę, aczkolwiek nie chcę w ogóle z tego robić jakiejś mega, nie wiem, kurwa. No, wiesz o co chodzi. Dobra, już nie chcę mi się pierdolić. Wychodzę, pa.